Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam bardzo wytrzymałe i precyzyjne kombinerki. Są to kombinerki marki Knipex. I tu widzimy dokładne informacje tych tutaj kombinerek. Widzimy no, 0,3 mm taki drut tutaj przetną. Drut fortepianowy z tego co kojarzę. Widzimy wyprodukowane w Niemczech. I tutaj jeśli chodzi o rajkoniusz, całe tej kombinerki tu mają 180 mm, 18 cm. To jest moim zdaniem najlepszy wybór, jeśli chodzi o kombinerki. W takim przypadku do takich już normalnych prac tutaj myślę, że są idealne. 220 są chyba, czy 210, ale to są już dość spore. No i zobaczcie, tak wygląda moja dłoń w tym przypadku i tak wygląda zacisk tych kombinerek. Tam testowałem 160 bodajże, 135, no tamte są do takich bardzo mniejszych rzeczy. Myślę, że te są takie podstawowe kombinerki, które tutaj nadadzą się idealnie do wszystkich prac, takich już zaawansowanych. I zobaczcie, tutaj testujemy sobie, specjalnie zostawiłem paznokieć do testów. To Wam pokazuje, że można sobie tymi kombinerkami przy okazji obciąć wszystkie nasze paznokcie precyzyjnie. Nie musimy mieć obcinaczy do paznokci. W międzyczasie, gdy pracujemy w naszym warsztacie, możemy sobie takimi kombinerkami powycinać nasze paznokcie. Bardzo dobrze, precyzyjnie. I zaczniemy sobie tutaj testy. Zobaczcie, tu mamy drut imobilowy. Tutaj jeśli chodzi o ten drut, to jest taki serwisowy do obcinania wyświetlaczy. On jest bardzo cieniutki, dokładnie nie pamiętam ile tu jest milimetrów. I naprawdę taki drut, tutaj widzicie, bardzo cienki, ten Knipex potrafi uciąć. Naprawdę mega precyzja. I jedziemy sobie dalej. Tutaj mamy kolejny drucik, tym razem taki siatkowy, ogrodniczy. I widzimy, słyszymy, że chrupie go na kolację. Bardzo precyzyjnie, bardzo szybko. Jeśli chodzi ogólnie o te Knipexy, o rodzaje tych Knipexów, naprawdę jest spory wybór. Tutaj są takie zwykłe, proste do prac ogólnych i są również oczywiście do prac wysokiego napięcia. No, ja wziąłem sobie takie pół na pół. Takie kombinerki kosztują w granicy od 80 do 120 zł. Taki przedział mniej więcej cenowy. Tak to wygląda. Są oczywiście droższe, są takie jeszcze bardziej precyzyjne. Ja te wybrałem z tego względu, że były takie bardziej, według mnie najlepsze dla moich prac. I zobaczcie, opaska tutaj chrupie ją na kolację. Tu jest plastik połączony z kablami. Oczywiście jeśli chodzi o te kombinerki, naprawdę jest spory wybór. Też innych marek, też są dobre. Ja wybrałem tak na pogranicze właśnie tą markę, bo jest wszystko podobne tak naprawdę. Bardzo mi się podobały, więc je zwyczajnie wybrałem chyba tylko dlatego, że mi się podobały, a jakość jest tak naprawdę ta sama. I tu mamy latareczkę do USB, widzicie, do komputera. Też bardzo szybko. Tutaj bardzo szybko, z łatwością sobie schrupały kombinerki. I teraz dobieramy się do kabla USB.
I teraz idziemy sobie z grubszymi znacznie przewodami. Tutaj akurat od pralki i frani. Jeden przewód jest, no one są takie same tak naprawdę, ale jeden jest o wiele twardszy. Ten niebieski jest o wiele, więc troszkę więcej trudności będę miał z tym niebieskim. Zobaczycie sobie za chwilę. Tutaj takie same grubości niby kabel, a już o wiele więcej problemów jedną ręką. Znacznie twardszy przewód. I teraz sobie idziemy z czymś tutaj twardszym, mocniejszym. Wybierzemy sobie gwóźdź. Tu już było mega ciężko jedną dłonią. Myślę, że jeśli byśmy przydali kominerki długości tutaj 210 mm, to już byłoby o wiele łatwiej i lżej nam uciąć. Zobaczcie, tutaj żadnych zniekształceń, nic, tak jakby kominerki zwyczajnie nowe. Tutaj wielokrotnie testowałem na takich gwoździach. Zobaczcie, nic. Bardzo mocno wytrzymałe, jeśli chodzi o materiał. Teraz dobieramy się do czegoś twardszego i jeszcze szerszego, grubszego. Tu chyba już będzie już 3 mm. Powinno być na pewno. I zobaczcie, czy tutaj uda nam się ten zawias przeciąć. Oczywiście tutaj musimy dwoma dłońmi. Dało radę bez problemu. W tym przypadku, jeśli byłoby, tak wspomniałem wcześniej, 210 mm, to myślę, że nad jedną ręką dalibyśmy radę taki drut przeciąć. Tutaj nawet widać gołym okiem, że jest naprawdę solidny sprzęt wykonany. No i zobaczcie, zero tutaj odgniecień, zero uszkodzeń. Naprawdę, jeśli chodzi o tą markę, tutaj z czystym sercem polecam. Taki sprzęt, jak widzicie, naprawdę robi robotę. Tutaj wiadomo, że nie będziemy używać wielkiego drutu, 5, 6, 7 i tak dalej. Maksymalnie do 3 mm spokojnie powinien sobie ten knipek z większą bądź mniejszą siłą poradzić. I teraz sobie spróbujemy rozciąć kłódkę. Tu jest troszkę problematycznie z tego powodu, że tutaj łapie nam druga strona tych szczęk. Jest w znaczący sposób trudniej, ale jeśli ktoś posiada więcej siły bądź dłuższe kominerki, taką kłódkę myślę, że bez problemu sobie przetnie. Naprawdę. Ona tutaj akurat w tym momencie jest uszkodzona, bo tutaj ja sobie raz zablokowałem i kombinowałem, a wiem, że jest sposób na to, żeby ją odblokować jakoś kombinacyjnie, ale ją niestety uszkodziłem. I na takie testy widzę, że jest idealna, możemy ją wypróbować i zniszczyć. Za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało po takiej próbie tutaj ucięcia tego drutu w kłódce. O, widzicie? Tak to wygląda. Widzicie, że jest możliwość, myślę, że to jest chyba 4 mm, bo tamten drut był, no dość lepiej go tutaj weszło i w ogóle dało się go szybciej przeciąć. Tu jest znacznie ciężej, ale to nie zmienia faktu, że przy odrobinie siły, bądź tak wspomniałem, dłuższych kominerkach, na pewno sobie taką kłódkę jesteśmy w stanie przeciąć. Tutaj sobie próbuję kolejny raz. Ale myślę, że chyba mi się nie uda tego dokonać.
No i spójrzcie, tak wygląda kłódka. Tutaj siłowałem się troszkę z nią. No, w znaczący sposób widzę poniszczona. Jak widzicie, jesteśmy w stanie nawet uciąć taką kłódeczkę, nie wiem, od walizki, bo ta kłódeczka taka od walizki bardziej. Z takim knipeksem tutaj bez, no z troszkę z większymi siłami, ale jesteśmy w stanie tego dokonać. Tu jeszcze kolejny raz próbowałem. O, tu widzicie, jest uszkodzone zupełnie. No i to wszystko w tym poradniku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach ciekawych. Cześć!